Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki od marki Nubi. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! I dzisiaj bardzo ciekawa myszka o przyzwoitych parametrach i w bardzo atrakcyjnej cenie, ponieważ do kupienia za niecałą stówkę. Dlatego można powiedzieć, że myszka na każdą kieszeń, ale jak to czasami bywało, tanie myszki nie do końca domagały tymi parametrami. Tutaj jest naprawdę nieźle, tym bardziej, że jest to myszka działająca bezprzewodowo Nubi NM1 SE. Z tyłu podstawowe parametry, bardzo niska waga, 39 gramów, zaraz sprawdzimy. Przełączniki Huano Blue Shell White Dot, czyli żywotność będzie tutaj około 20 milionów kliknięć, w tej cenie nieźle. I sensor optyczny Pixart PAW3311 o DPI do 12 000. Łączność poprzez dongiel, poprzez Bluetooth oraz oczywiście przewodowo. Jest software, mamy 6 programowanych przycisków. Bateria ma 230 mAh. Tutaj producent deklaruje, że przy próbkowaniu 1000 Hz, czyli poprzez dongiel, około 25 godzin pracy. Poprzez Bluetooth będzie niższe próbkowanie, więc tam 40-45 godzin maksymalnie. I wymiary myszki 120 na 62 na 37 mm. Software oczywiście za chwilkę zobaczycie w części testowej. Mamy przewód o długości 150 cm USB-C na USB, a tutaj na pasku przymocowany jest dongielek z logo marki Nubi. No i taki standardowy dongiel na USB. Przewód oczywiście posiada oplot, jest bardzo elastyczny, więc w razie gdyby było mało mocy na baterii, to można używać przewodowo. Myszka jednocześnie będzie się ładować. W zestawie instrukcje, w tym także spolszczona. No i mamy dodatkowe gripy. Zweryfikujmy sobie wagę myszki. I moja waga pokazuje 44, ok, nie jest aż tak precyzyjna, w każdym razie myszka bardzo lekka. A od spodu wygląda to tak, mamy ślizgacze zabezpieczone taśmą ochronną, ślizgacz wokół sensora też jest. Mamy przełącznik w górę na dongiel, w dół na Bluetooth, a off to jest tryb przewodowy i przełącznik DPI tutaj w tym miejscu. W postaci takiego przycisku myszka faktycznie nic praktycznie nie waży w ręce. Z przodu mamy gniazdo USB-C. Jak zdejmiemy sobie folię ochronną, mamy te ślizgacze naprawdę gładziutkie. Po podkładce ta myszka przemieszcza się bez wysiłku i jest do tego naprawdę bardzo lekka. Jeśli chodzi o korpus, to mamy taki standardowej jakości plastik, logo Nubi, dwa przyciski boczne, które działają tak. Ten z przodu troszeczkę bardziej twardo, ten z tyłu bardziej miękko i tak troszeczkę bardziej się zapada w korpus, więc jest trochę inne uczucie. Rolka działa precyzyjnie z ząbkowaniem, nie wystaje aż tak dużo i działa jako przycisk niezbyt twardo i z dość małą siłą. I przyciski główne, przełączniki Huano Blue Shell White Dot, duży skok przycisku, natomiast klik dość miękki i przyjemny, nie za głośny, dlatego pod tym względem korzysta się naprawdę dobrze. No i myszka jest dość mała, nawet bym nie powiedział, że średniej wielkości, jest po prostu mała i oczywiście nie jest profilowana. Rzućcie sobie jeszcze okiem na nią z każdej strony. Na tym boku nic nie mamy, gniazdo, przyciski boczne, widok z góry i widok z przodu, symetryczna myszka, dość wysoka, ale ogólnie dość mała. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. I pokażę Wam teraz software myszki. Tak wygląda główny ekran. Mamy zaznaczony tryb łączności. Możemy przypisywać przyciskom różne inne funkcje. Jest stan naładowania baterii, są ustawienia. Mamy też na dole profile. I teraz, gdybyśmy nie chcieli korzystać z tego przełącznika DPI, to DPI możemy sobie ustawić chociażby na któryś z przycisków. Mamy tutaj różne inne funkcje, ustawienia klawiatury, ustawienia Fire Button. Możemy przycisk także wyłączyć, nagrać makro i ustawić pod przyciskiem. Czyli damy sobie DPI plus, DPI minus. I w tym momencie, jak naciskam jeden czy drugi przycisk, przełączam sobie DPI. Wartości DPI może być do 6. Do testów standardowe wartości plus maksymalna. Próbkowanie maksymalnie to 1000 Hz. Wybierając niższe, myszka podziała dłużej na jednym ładowaniu. Mamy czas uśpienia do wyboru. Mamy też właściwości myszki Windowsowe, nagrywarkę makro. Możemy sobie nagrać jakąś kombinację i przypisać pod któryś z przycisków, na przykład przypiszemy pod przycisk od spodu, makro, custom 1, OK, wybieram. I w tym momencie jak naciskam ten przycisk,
to zamiast zmiany DPI wbija mi się kombinacja, którą sobie nagrałem. Tak to możecie sobie skonfigurować, ustawić. No i zakładka Settings, gdzie możemy sprawdzić firmware. Interpolacja, podkładka miękka, 800 nie występuje, 3200 nie występuje, 24 000 jest delikatna interpolacja i to samo na podkładce twardej, 800, 3200, dużo szybszy ruch już tutaj, ale ponownie widzimy, że interpolacja tutaj wystąpiła. Tak więc powyżej pewnej wartości mamy ruch interpolowany, czyli poprawiany sztucznie software'owo, ponieważ według specyfikacji w tym sensorze maksymalne nieinterpolowane DPI to 12 000. Sprawdźmy to. Zróbmy sobie na okolice 10 000 i na tej wartości faktycznie ruch nie jest interpolowany. Ale sprawdźmy, jak będzie z precyzją. 800 podkładka twarda, czyli szybkie ruchy. Jest duża precyzja, nie ma tutaj żadnego problemu. 3200, już bardzo szybki ruch, ale cały czas bez anomalii. W sumie zróbmy taki myk, dodajmy jeszcze jeden skok DPI i to 10 000 będzie nieinterpolowane, a damy na przykład 13 000, które już będzie interpolowane, więc sprawdzamy 10 000. Ok, trochę gorszy ruch, ale jeszcze do okiełznania. Precyzja troszeczkę spadła, a teraz przechodzimy na 13 000, gdzie ruch jest interpolowany i już tutaj mamy przeskoki kursora, duży spadek precyzji, więc powyżej 12 000 po prostu nie polecam. Ale wracamy na podkładkę miękką, gdzie te sensory sprawdzają się lepiej. 800 bardzo precyzyjny, płynny ruch. 3200 szybszy ruch, ale cały czas mega precyzja. Sensor zachowuje się tak jak trzeba. 10 000, gdzie ruch jest poprawny, szybki, ale jeszcze ok. I wartość interpolowana 13 000, gdzie już ponownie widzimy większy spadek precyzji i takie nagłe przyspieszenia, więc są pewne anomalie. I parametr Lift of Distance, podkładka miękka, 2 płyty i na 2 płytach nie działa, więc parametr pewnie jest na około 2 mm, bo na jednej działa, dobra. No, podkładka twarda, inny rodzaj powierzchni, tutaj na 2 płytach też nie działa, a na jednej działa, więc podobny wynik pomiaru wartości Lift of Distance. I klasycznie sprawdzamy na strzelnicy w Apex Legends 800. Gładki i precyzyjny ruch, bez problemu. 3200, tutaj już jest szybszy ruch, ale jeszcze damy radę. Jest precyzja, jest prędkość i jest płynność działania. Spróbujemy na 10 000, tylko zmniejszę w ustawieniach czułość myszki o około połowę. Ok, próbujemy. Jest na wyższych wartościach, też da się skorzystać. Jest ok. Natomiast jeśli przejdę na 13 000, czyli tą interpolowaną, to są takie wyraźne szarpnięcia. Trochę ten kursor żyje własnym życiem i to już nie jest fajne. No właśnie, można nie trafić. Tak więc wyższych wartości niż te 12 000 raczej tutaj nie używajcie. Ponieważ tak jak na 800 będziemy mieli tutaj płynny ruch, na 3200 będziemy już mieli kilka obrotów jednym krótkim ruchem. Na 10 jeszcze ten kursor nie będzie wariować, ale będzie już bardzo szybko. To powyżej 12 000 zaczynają się zgrzyty. Ok, przyjrzeliśmy się tej myszce dokładnie, były testy. Możecie ocenić, czy w tej cenie ten sprzęt jest atrakcyjny. Jest to jeszcze nowa marka na moim kanale. Zobaczymy, co tam jeszcze nowego się pojawi, ale na razie to wszystko wygląda naprawdę obiecująco. Pamiętajcie, że aktualne ceny macie w linkach w opisie filmu, a jeśli film Wam się dobrze oglądało, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Warto też zasubskrybować, żeby być na bieżąco. A dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się.